Siemanko, z tej strony Piotr, wasz ulubiony youtuber i podróżnik przede wszystkim. Trzeci dzień w Tajpej, na Tajwanie i prawdopodobnie już ostatni. Oczywiście na Tajwanie zostaje 7 dni, wracam dopiero 7 do Tajlandii, wracam na nasz obóz Muay Thai. Zaczyna się nie wcześniej, ale powiedziałem, że jeden dzień się spóźni, wiecie, no sprawy wizowe, po prostu musiałem to tak zrobić. I jutro prawdopodobnie zmienię sobie na inne miasto, ponieważ chcę zobaczyć coś więcej. No tutaj wydaje mi się, że już zobaczyłem prawie wszystko, co chciałem. W dzisiejszym odcinku pokażę jeszcze to, co chciałem więcej zobaczyć i to będzie już wszystko. Ale jutro by się przydało już zmienić na coś nowego. I albo pojadę do drugiego największego miasta tutaj, albo do trzeciego. Znajomy Pola, taki miejscowy, wysłał mi propozycję, gdzie tam mogę sobie pojechać i będę rozkminiał, jak to zrobić. To akurat wypada weekend, a może nawet będzie tak, że pojadę i tu, bo tak naprawdę mi zostały jeszcze 4 dni do wylotu i mogłem spędzić spokojnie 2 noce tu, 2 noce tu. I to jest chyba nawet dobry pomysł, w sumie, żeby tak zrobić. No ale zobaczymy. Najpierw sprawdzę, jaka pogoda jest w tamtych rejonach i wtedy będę myślał. Ogólnie trzeci dzień w Tajwanie, trzeci dzień na plus, jest na razie super i oby tak zostało. Dobra, jestem znowu na Ximen, na tej najbardziej popularnej dzielnicy tutaj, w której się najwięcej dzieje. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem wczoraj, że w sumie się tu nie będę przeprowadzał, bo drogie hostele i tak dalej. To rano znalazłem za 70 zł hostel tutaj zaraz na obok uliczce, w samym tym centrum, i ocena 8,2, także petarda. Za chwilę wam pokażę, nie wiem, czy mi dadzą od razu teraz łóżko, bo jest dopiero 12. Zaraz wam pokażę, no i później wybijam na miasto pokazywać wam dalej uroki pięknego Tajpej. No, powiem wam, że to jest zdecydowanie chyba najlepsze miejsce, w którym się trzeba zatrzymać, jak się przyjeżdża do Tajpej, jak się chce właśnie zobaczyć te uroki azjatyckiego miasta. Wiecie, że bardzo dużo się dzieje, naprawdę bardzo dużo. I tak w ogóle to gdzieś fajnie, że tak spontanicznie wyszedł ten Tajwan, bo miał być dopiero w kwietniu, a wyszedł teraz. To nawet spoko. Chociaż w kwietniu pewnie by była lepsza pogoda. Ale co tam, i tak jest dobrze. Naprawdę dobrze. Dobra, dotarłem do swojego hotelu. 12 piętro. No i dziwna akcja się przydarzyła. Pani powiedziała mi, że nie mogę się zatrzymać w dormitorium, że muszę wziąć prywatny pokój, bo pierwsze 7 dni, które przyjadę, powinienem spędzić je sam w pokoju, a nie właśnie w dormie. A ostatnie 2 noce spędziłem w dormie i tam jakoś tego nie mówili. No ale wiesz, z tym zarezerwowałem już od razu, zwolnili bez opłaty, na szczęście nie wzięli mi pieniędzy za to. No i już zarezerwowałem nowy hostel, taką kapsułę, zaraz wam pokażę. Dobra, zarezerwowałem, mam już karteczkę, ale mój pokój jest w innym budynku, na tej samej ulicy, ale parę budynków dalej. Ciekawe, co to będzie. No i tak wyglądają kapsuły, w których się zatrzymuję. No i tak w środku telewizorek, słuchawki, klimatyzacja, lustro. Ciasne, ale własne. Dobra, czas ruszyć na jakieś zwiedzanie. Najpierw jeszcze przekąszę jakiś obiad i trzeba gdzieś jechać, coś zobaczyć nowego. To jest zdecydowanie najdziwniejsze 7-Eleven, jakie pewnie zobaczę w całym moim życiu. Żeby nie było.
Zdecydowanie właściciel chyba tego oddziału jest fanem Hello Kitty. Wszystko na różowo w środku. Tu taki wielki na tym. Ale dziwne. Ciekawie, ciekawie. No i oczywiście oprócz normalnych rzeczy, które możecie kupić w sklepie 7-Eleven, jest bardzo dużo gadżetów z Hello Kitty, także na pewno właściciel musi być dużym fanem. Wreszcie trwałem miejscówkę z Bubble Tea. No dobra. Takie kuleczki czarne. Ale słodkie, ale bardzo dobre. To właśnie Bubble Tea pochodzi stąd, z Tajwanu. Wszedłem teraz na historyczną ulicę. To napisane, że to jest jakaś szczególna dla nich tutaj. A tak w ogóle to akurat dochodzę właśnie do świątyni, która jest chyba jedną tutaj z największych właśnie w Tajpej. Zobaczyć. W ogóle byłem przed chwilą zapytać na salce treningowej, ile chcą za trening. No i po tym, jak mi powiedzieli za prywatną sesję 300 zł, nie wiem czy 300 zł nieraz to jest ok, bo jak byłem w Bangkoku to zapłaciłem 650 za 1,5 godziny treningu, ale przynajmniej wiedziałem z kim trenuję. A tutaj, no nie chcę tam nikomu źle mówić, ale widziałem co ci trenerzy robią z tymi podopiecznymi i no nie wiem czy to by było warte dla mnie, żeby zapłacić 300 zł, tym bardziej, że za 4 dni będę w Tajlandii i sobie potrenuję za darmo, no. Szkoda z jednej strony, bo chciałem zobaczyć, no ale bardziej to mi szkoda 300 zł. Wszędzie lampiony. No to tutaj się nazywa świątynia Longshan. Ciekawe czy mogę wejść do środka, bo mogę normalnie. Tak wygląda. Ciekawe czy mogę tam do środka wyjść. Teraz akurat jakieś modły są. Jakieś dary ludzie składają. Ciekawe to wygląda, tylko nie wiem o co tu chodzi, w co nie wierzę. Muszę poczytać zaraz na internecie. No, oni też wyznają tutaj buddyzm. Chyba taki inny trochę buddyzm niż ten w Tajlandii. Bo trochę inne są te figurki. No. Nie wiem co teraz, szczerze mówiąc. A, wiem. Dobra, już wiem. No, jak nie wiadomo co robić, to zawsze można iść na markecik i zjeść coś dobrego. Chyba, że to mi się podoba tu bardzo. Co kawałek są właśnie takie street foody. Można coś pysznego zjeść. Suszone ryby, ale śmierdzi.
I knajpki jak w Tajlandii, identycznie. Ale powiem wam, że po paru dniach jedzenia tutaj zdecydowanie bardziej mi smakuje tajska kuchnia. Oczywiście jest tutaj dobre, nie mówię, że jest niedobre, bo jest. O! Miałem tu wczoraj przyjść i całkiem przypadkiem teraz tu trafiłem. Dobre. Idę zobaczyć co... Albo dobra, przejdę najpierw do końca ulicy z jedzonkiem i później pójdę do środka. Jest bardzo, co wam przed chwilą pokazywałem, bardzo popularna ulica. Market dla turystów. Zobaczymy co tam mają. Przed przyjazdem tutaj czytałem właśnie, że na Tajpej tak naprawdę 2 dni, znaczy takie 2 noce, 3 dni wystarczą, żeby wszystko zobaczyć i zdecydowanie to potwierdzam. Bo na przykład teraz to już tak łażę i szukam na siłę jeszcze co mogę zobaczyć i co mogę wam pokazać. A już te najlepsze atrakcje wykorzystałem. Dlatego jutro jadę dalej. Nie ma co zamulać. Fuj, tofu sprzedałem już na pewno. Ale zaśmierdziało. Ale to jest smród, to sobie nie wyobrażacie, serio. To smażone wczoraj to nie było jeszcze tak złe. Ale to drugie, co robią na parze, to jest smród. Niestety jeszcze nie ma za wiele osób i dużo rzeczy zamkniętych jeszcze. Bo to jest bardziej nocny market właśnie. A teraz jest 17 dopiero. Nie wiem co tu jest, ale spróbuję, bo 3 lata z rzędu dostali wyróżnienia. Także musi być naprawdę dobry street food. Powiem wam, że jak się wyjdzie trochę za centrum, to centrum też. Wszystkie budynki to są takie szaro-burę. To masakra. Wziąłem na jakiś targ ze starocia. O, no się szlugi sprzedaje na lewo, widzę. Jakieś starocie ludzie sprzedają. Ale ogólnie jak jest taka pogoda jak dzisiaj, no to ponuro to miasto wygląda i to bardzo. Na obiadek dzisiaj jest sushi. Bierze się z takiej taśmy i po prostu liczą, a później ile talerzyków się zjadło. Trening. Powiem wam, że dobrze poćwiczyłem już. Tylko jest późno, to ja nie lubię tak późno ćwiczyć, bo już jest 21:30. No ale dobra, tutaj to trochę innych godzinach chodzę spać. No. Polecam ciuszki Extreme Hobby podróży wojownika. Świetna jakość, no uwierzcie mi, naprawdę petarda, jestem mega zadowolony. Siema! Jeszcze jestem trochę zaspany, przed chwilą wstałem. Dopiero idę po kawę i śniadanie, ale już plecak spakowany. Zmieniam dzisiaj miejscówę, jadę do miejscowości Taichung. Jest to 3. największe miasto tutaj na Tajwanie. Jak będzie, zobaczymy. Albo zostanę tam 1 dzień i jutro pojadę do 2. największego miasta na Tajwanie. Albo zostanę tam 2 dni, a później pojadę dopiero. Jeszcze ogólnie chcę zobaczyć 2 miejsca. W ogóle dzisiaj zapowiadali tu codziennie, że będzie lipa. Codziennie, że ma padać teraz. A dzisiaj jest tak słoneczna pogoda. A wy specjalnie stąd jadę, bo jest słaba pogoda. Ale tak naprawdę wiecie co, tu i tak nie możesz co robić. Tak jak wam mówiłem wczoraj, Tajpej 2, max 3 dni zwiedzania i się wykorzystuje wszystko. W 2 dni spokojnie bym to zrobił. Wczoraj już się plątałem bez celu trochę. I teraz na główną stację pociągową i będę jechał szybkim pociągiem. Busem, jakbyście chcieli dojechać do tego miasta, pokazywało 3-3,5 godziny mniej więcej. Pociągiem 40 minut, 50, zależy. Życie jest nieprzewidywalne. Najgorzej zainwestowane 20 zł chyba w moim życiu. Ale już zjem. Jedzenia się nie wyrzuca, pamiętajcie. No i wracając do tego, życie jest nieprzewidywalne. Miałem właśnie siedzieć w pociągu i jechać do kolejnego miasta. A kupiłem bilet i zaraz lecę do Bangkoku, a później Laos. Już dzisiaj wieczorem będę w Laosie. No, tak wyszło.
Dobra, przyszedłem już na główną stację i muszę teraz czekać jeszcze 25 minut na odjazd. Jest fajny z tym pociągiem właśnie, że szybka kolej. 40 minut jest na lotnisku. Niby. Zobaczymy. No i zaraz siadam do samolotu. Pierwszy lot do Bangkoku. Później w Bangkoku 2-godzinna przesiadka, 2-godzinna przesiadka i lecę do Vientiane w Laosie. Samolot już jest spóźniony 20 minut. Jeszcze dalej jesteśmy w powietrzu. Jak wyrobię się, to będzie jakiś cud. Jak wylądujemy, będę miał jakąś godzinę 15, żeby wyjść z lotniska, odprawić się i wejść jeszcze raz. Chyba że jakiś cud będzie i mi się coś to uda po drodze załatwić, ale nie wiem. No i zdążyłem, ale mnie nie wpuścili do samolotu, bo powiedzieli, że... Bo powiedzieli, że nie mam całej wolnej strony, żeby wlepić mi wizę, a nie potrzebuję, bo wystarczy, że mam pieczątkę. I doczepili się, że mam troszkę przetarganą stronę, gdzie latam z takim paszportem już od prawie roku i nikt się do tego nie doczepił, tylko tutaj, na chama, bo szukali po prostu na chama, żeby się doczepić, żeby mnie wpuścić do tego samolotu. Jestem taki zdenerwowany, że sobie nie wyobrażacie nawet. Straciłem 500 zł na ten lot. Nie wpuścili mnie tylko dlatego, że trafiłem na jakąś wredną babę, która pewnie ma jakieś słabe dni i dlatego się musiała na mnie wyżyć. Masakra, muszę teraz kombinować, jak się dostać do Laosu. A jestem w Bangkoku. Jestem tak zdenerwowany, że sobie nie wyobrażacie. Wiadomo, fajnie noc w Bangkoku, ale noc w Bangkoku fajna jest, to jeszcze piątek dzisiaj jest. Fajna by była, jakbym sobie gdzieś wyszedł, ale na razie muszę ogarnąć bilet na rano, żeby jeszcze jutro rano spróbować się dostać do tego Laosu. Już szukałem nawet nocnego pociągu, nocnego busa. Ostatnio odjechał o 20. No cóż, takie są podróże. Na szczęście jestem umówiony na nowy paszport już. Jak wrócę do Bangkoku, albo w ogóle o ile z niego wylecę, jak przylecę za tydzień, mam wizytę i będzie nowy. No jak to się kończy? Znowu na lotnisku Blue Line'em do centrum. Muszę jakiś hotel teraz szybko zarezerwować i szukam tego lotu. Nie poddaję się. Spróbuję tam dolecieć, ale że jestem w Bangkoku, to gdzieś na jakieś piwko będzie trzeba wyskoczyć. Akurat jest tu paru moich znajomych, kolegów, którzy też przyjechali teraz akurat do Bangkoku. Także nudzić się nie będę, ale jestem zły, bo wiecie, no głupio wydane pieniądze, stracone pieniądze, nawet nie... O nie, pociąg mnie odjechał. Wszystko pod górkę dzisiaj. Jak ja lubię do tego miasta przyjeżdżać. Już zarezerwowałem sobie hostel przy Khao San Road za 220 tajskich batów za noc. Nawet miał bardzo dobre oceny. Blisko samej ulicy. Zaraz 2 ulice dalej. Także idealnie. Jeszcze ze stacji, na którą przyjechałem, mam 5 km. Także muszę jakiś skuterek znaleźć. Mój hostel, w którym się dzisiaj zatrzymuję, Liberta. Tutaj jest hostel, a Khao San dokładnie koło tego znaczka 7-Eleven. No, kawałeczek dalej. Także lokalizacja perfekt. I pamiętajcie, żeby wam nie wpadło do głowy zatrzymałem się na samym Khao San. Kiedyś wpadłem na taki pomysł. Wziąłem sobie 2 noce. Do 5 rano ściany się trzęsą w pokoju. Tragedia jest. Także pamiętajcie, lepiej się... Jak chcecie już spać na Khao San, ulica obok albo 2 ulice obok. Najlepiej. Pierwszy raz mam takie łóżko w hostelu. Na górze, ale patrzcie to.
Tu nie ma ściany. Tylko sobie można spać w nocy. No ale cóż, za 200 batów nie ma się co dziwić. 23. Każdy normalny, który musi wstać o 5:45 powinien już spać. A ja idę na Khao San. Idę na piwko. Jest piątek. Jestem w Bangkoku. Niestety mój lot się nie udał do Laosu. Mam go rano. Kupiłem kolejny bilet. Także co? Nie będę spał. Znaczy jutro, dobra, będę spał, ale na 2 godziny jeszcze idę zobaczyć, co się dzieje. Albo godzinkę. Czas pokaże. Nie no, to by było aż grzechem być tutaj w piątek, tak blisko i nie wyskoczyć, zobaczyć, co tam się dzieje. To jest druga ulica zaraz koło Khao San. Nie wiem, czy to kiedyś pokazywałem. Tu można sobie coś zjeść dobrego. Ostatni raz jak tu byłem, to miałem tutaj właśnie hotel. O, tu jest bardzo dobre jedzenie. I love Thai food. Jadłem parę razy. No i tu takie spokojniejsze bary trochę są niż na Khao San. Reggae klimaty na spokojnie. To jest takie zdecydowanie dużo spokojniejsza strona Khao San. Przekąska przed piwkiem. Najlepsze co jest. Mango sticky rice. Jak nie lubicie, zawsze możecie sobie zjeść robaki. No, 12 wracam do chaty, bo za... Thank you, I have hotel here, thank you so much. Za ponad 5 godzin trzeba wstawać. No, spotkałem chłopaków z Polski, z obozu, którzy są tutaj na obozie Muay Thai. Pozdrawiam chłopaki, bardzo miło było poznać się, piwka napić. No, ale trzeba wracać. Ludzie cały czas przyjeżdżają. Ta ulica to wciąga strasznie. Ale jak to się... Co ja bym nie chciał, to rozmawiać z nim, no spoko. Chciałem $1 000 000. Niech je ogarnie. No, dobra, idę w kimę rano, Laos. Miejmy nadzieję, że teraz będzie bez przygód. Oh, thank you, I have hotel here. Thank you. Oby wszystko wyszło. Naprawiłem paszport, skleiłem go tak troszkę, że nic nie widać. Teraz tylko trochę szczęścia. Dobra, jestem już na lotnisku. Podejście numer 2. Oby dzisiaj się udało. Wy się dziwicie, że ja się tak zastarzałem przez ostatnie 3 lata. Teraz znowu 25 minut trzymali mnie na bramkach. Pani naprawdę wszystko robiła, żeby się tylko udało, żebym wszedł. Po prostu była tak miła i wszystko próbowała. Kombinowała, nawet do Laosu, do imigracyjnego dzwonili. I kombinowała. Powiedziała, że dobra, że na takiej dodatkowej stronie mogą mi wkleić wizę, gdzie nie muszę wklejać. Pieczątkę mi dają, ale dobra, tak się uparli. I całe szczęście mnie wpuścili. Ale nie ukrywam, znowu mi to trochę nerwów zjadło. Bo no dawałem 90%, że mnie nie wpuszczą już. Ale idę do samolotu. Teraz jeszcze przeprawa w Laosie. Nie do wiary, od 15 minut stoimy, od 30 minut stoimy. I teraz podłączają jeszcze schody z powrotem. I znaczy byliśmy na pasie, wróciliśmy z powrotem, powiedzieli, że muszą coś sprawdzić. Ciekawe co jest grane. Wchodzi załoga do samolotu jakaś. Będą tego pilota sprawdzać. Ciekawe co jest grane. Dobra. Podjeżdżają kolejny. O, ten jeden odjechał, czyli jeden został samochód. Pilot teraz był coś sprawdzić w skrzydle. Ciekawe co jest grane. Dobrze jakby zmienili samolot.
Bo w tym pewnie ludziom się już siedzi niekomfortowo teraz. Teraz powiedzieli, że jest jakiś problem z samolotem, jakiś techniczny problem i muszą posprawdzać wszystko i kolejne 45 minut jeszcze będą sprawdzać. Ich sobie nawet 2 godziny sprawdzają, tylko że dobrze sprawdzili. Szybki update. Przyjeżdżają kolejne samochody, które sprawdzają. W skrzydłach słychać, jak robią jakieś te sprawdzenia. I nie wiem, dlaczego po prostu nam nie zmienią samolotu. Na pewno ludzie by się lepiej czuli, jakby zmienili. No. Ale pociesza mnie tylko to, że jakby nie wiedzieli, że jest wszystko dobrze, to na pewno nie wystartowali takim samolotem. Także muszą być pewni, że jest wszystko ok. Miejmy nadzieję. No, muszę dzisiaj dotrzeć do Laosu, bo plan jest taki, żeby iść na tubing, czyli na tą imprezę, którą się na dętkach z tych opon, na takich dużych dętkach, po prostu się spływa rzeką od baru do baru. Jak ktoś długo ogląda mój kanał, to możecie widzieliście już to po prostu. Czy będzie pizza, to się okaże jutro. Jestem bardzo na tak, ale zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak dzisiaj będzie po dzisiejszej imprezie, o ile tam dolecę. No i później pojedziemy jeszcze do Luang Prabang, czyli miasta, w którym jeszcze nie byłem, bo jak 3 lata temu wyjechałem do Laosu, byłem w Vien Thanh jeden dzień i pojechałem do Van Vien. Tam miałem zostać 2 noce i stąd pojechać do Luang Prabang jeszcze gdzie indziej. I było tak fajnie, że zostałem tam do końca już. Nie udało się. Nie udało się zwiedzanie Laosu wtedy, ale teraz chcę zobaczyć jeszcze Luang Prabang, bo jest piękną miejscowością. Filip chwalił, pozdrawiam Filip, także chcę zobaczyć. Orzełek wylądował, jestem w Laosie. Teraz jeszcze trzeba przejść odprawę. Nie do wiary, no nie uwierzycie. Nie wpuszczą mnie. Powiedzieli, że muszę mieć całą stronę wolną, gdzie wczoraj Ala wleciała i dostała malutką pieczątkę. I powiedzieli, że mnie odsyłają do Tajlandii. To jest niesamowite. Po prostu to, ile mi nerwów w ostatni tydzień zjadł, to jest szok. Wzięli mój paszport, zatrzymali mnie właśnie. I co? Nara. Nie wjadę do Laosu, nie wpuszczą mnie. Nie wiem, co oni teraz ze mną zrobią. Chyba powiedzieli, że mnie wyślą do Tajlandii z powrotem. Bo na wizę z Tajlandii mam jeszcze miejsce tam troszkę. Tu chodzi o to po prostu, że nie miałem całej wolnej strony. I nie wejdę. Nie do wiary. A w Tajlandii, jak mnie wpuszczali do samolotu, powiedzieli, że dobra, mogą tu nakleić i będzie luz. No, jednak nie mogą. No. I tyle miałem z Laosu. Tak to wygląda teraz. Już wracam z powrotem. Z pani się ze mnie śmieje, że miałem bardzo szybkie wakacje w Laosie. Godzinę. No i co? Nic nie poradzę. Powiem wam, że nawet mi się nie chce denerwować z tego. No trudno, już szkoda nerwów po prostu. Wysyłają mnie powrotnym samolotem i tyle. A wiecie co jest najlepsze? Wszystkie znaki na niebie mówiły, żebym tu nie leciał. Najpierw do jednego samolotu mnie wpuścili, później coś tam się nie udało, później jeszcze dodatkowo nie chcieli mnie wpuścić. No i później zepsuty samolot, wszystko było przeciwko mnie. No i niestety, nie tym razem. No i tak, czekam aż mi przyniosą mój bilet powrotny. Poszli mi to właśnie załatwiać. Czekam na Ale, bo ona była już z drugiej strony, ale już wczoraj przyleciała do Laosu. Przyjechała na lotnisko mnie odebrać i stąd mieliśmy od razu jechać na dworzec autobusowy i jechać do Van Vien, czyli miejsca, w którym jest ten tubing, happy menu i tak dalej, pizza, most i te sprawy. Starzy widzowie kanału pamiętają. No i niestety teraz musi kupić bilet i wraca ze mną. Jest 14:45. Mojego paszportu dalej nie mam. 13:45, sorry, za 45 minut mam lecieć. Mojego paszportu dalej nie ma. Na szczęście Ala dotarła. Poszła kupić coś do jedzenia. Bilet kosztował 700 zł. I zastanawiam się, czy ja ze względu na to, że to linia lotnicza popełniła błąd i mnie wpuściła do samolotu, będę miał za darmo, czy będę musiał za niego zapłacić?
się okaże. Najpierw chciał go odzyskać paszport. Byłoby najlepiej. Dobra, muszę teraz czekać do końca, aż wszystkich wpuszczą. No i pewnie później, gdy będzie miejsce, to mnie tam posadzą. To mój pierwszy deport w życiu do innego kraju. Z jednego kraju do drugiego. Pierwszy raz mam tak chyba, że mnie nie wpuścili do jakiegoś kraju. Znaczy tak na lotnisku, że mnie cofnęli z lotniska. No. Nowe doświadczenie, ale nie fajne. Zdecydowanie wolałbym już teraz być w autobusie i jechać do Van Wien. Pan mnie prowadzi do samolotu z paszportem, no i paszportu nie oddali. Masakra. Jak jakiś przestępca. Masakra. Dobrze, że jeszcze policji nie wezwali i nie wzięli policji, żeby mnie eskortowała do samolotu. Ceniala? Mój bodyguardzie? Powiem wam, że przygód nie brakowało dzisiaj. I mi, i Ali. Bo nie miałem z nią kontaktu później przez 2 godziny i z braku Wi-Fi. W samolocie już jestem, ale też nie koniec tej historii, bo nie oddali mi dalej paszportu. Także jeszcze czeka mnie jakaś afera pewnie w Bangkoku. Pan czekał na mnie, idziemy dalej z obstawą. Czekał na mnie od razu przy samolocie. Ciekawe. A ja w ogóle zapomniałem, że my jesteśmy na domu Wang. A no ja też. No, ja mówię, coś mi tu nie pasuje, gdzie my idziemy? Przyprowadzili mnie do biura imigracyjnego i się pytali, co ja w ogóle chcę teraz robić. Czy ja chcę lecieć gdzieś dalej, czy zostać w Tajlandii? Poszli i jakieś papiery wypełniają. No i jeszcze jeden update. Jestem już w Tajlandii, oddali mi dopiero paszport przy samym wyjściu. Tak, jak wam mówiłem, przyszedł po mnie aż pan, zaprowadzili mnie do takiego osobnego biura imigracyjnego. Wypytywali się, gdzie lecę dalej i tak dalej. Ja mówię, że nigdzie, ja chcę zostać w Tajlandii, ja nigdzie się stąd nie wybieram. Ja do Laosu poleciałem tylko po wizę. I powiedzieli mi, wiecie, już zacząłem oczywiście zagadywać, oni mówią, czym się zajmuję i tak dalej. Ja mówię, że bokser, że Nag Muay, wiecie, to najlepiej tu działa. Zresztą po mnie jeszcze widać, że boksuję, to oni już od razu są ucieszeni, że wiecie, że przyjeżdża i trenuje tu Muay Thai. No i wiecie, już tam zaczęli zagadywać, co, jak, gdzie mieszkam. No i powiedzieli mi w końcu, że muszę zarezerwować sobie po prostu bilet wylotowy z Tajlandii. Tam za to 45 dni. Ja będę chciał wylecieć. Nie wiem, gdzieś Ala jest, nie wiem gdzie. No, za to 45 dni, że wyleci, jak mi się kończy wiza i tyle. Ale macie taką stronę jak Best Onward Ticket. Best Ony Wyary Ticket. Tam możecie sobie zarezerwować bilet za $12, który jest ważny 48 godzin. I sobie rezerwujecie na takim czymś. Oni wysyłają wam prawdziwy bilet, który po prostu za 48 godzin już znika. I przechodzi takie coś. Nie musicie kombinować. Że pamiętajcie, bo to jest taki fajny tip. Już mi się przydało to wiele razy. Widok naszego balkonu z 18 piętra. Dzisiaj zachód trochę słaby, ale i tak spoko to wygląda. No, jak widzicie, nie brakowało przygód przez ostatnie parę dni. Już jest kolejny dzień w Bangkoku. Wczoraj po przylocie musieliśmy odreagować. Poszliśmy sobie na imprezę. Naprawdę bardzo, bardzo fajny wieczór. Teraz właśnie jestem w Terminal 21. Jest takie centrum handlowe, bardzo duże. I jak właśnie będziecie na Sukhumvit, to Terminal 21, czyli Terminal 21. Tutaj macie na górze, na 6. piętrze chyba food court i tak taniego jedzenia jak tutaj, to chyba nie ma nigdzie. Zupę przed chwilą jedliśmy po 35 tajskich batów, zupę z kaczką, ryż z golonką plus coś tam jeszcze za 40, to jest mega tanio. Także bardzo, bardzo wam polecam, jak się będziecie kręcić, zaglądnąć i zjeść. I bardzo dobre jedzenie. No, dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jutro prawdopodobnie jedziemy do Ayutthaya, czyli do pięknego miejsca, które jest 2 godziny od Bangkoku. Także robimy sobie wycieczkę, a później wracam na Phuket
bo jutro startuje nasz kolejny obóz Nagmuay Camp 4. Ekipa już jest cała, ja jeden dzień się spóźnię, no ale trudno. Jest jeszcze Paweł i Przemek, także sobie poradzą. I zapowiada się bardzo fajny czas. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Lecimy po 300 000.